spaceruję. No, fajne dziurki. Pan się skrzywił, nie był fanem motocyklistów niestety. Ale powiem wam, że jak czasem się gdzieś na TikToku czy na tych YouTube'owych shortach pojawią te filmiki z niektórymi kolegami po fachu, tak to nazywając, to co oni wyprawiają, to się też nie ma co dziwić, że ludzie mają taką opinię. Czasem po prostu jest hamuwa, pałowanie tych crossów. Nawet u mnie, na mojej wsi. No. A dobra, jedziemy. Nawet na mojej wsi są takie chłopaszki, które mają jakieś crossy. To ma 0 rejestracji. Ale piłują i tam są po prostu jakieś tłumiki jak z F16, nie? Ja też mam akcesoryjny, mój też jest głośny. No ale tamte to... Kurna, ja nie wiem. No i wiecie, i oni jadą w ten las. Tam akurat nie za bardzo można jeździć. No i później jest jak jest opinia, że motocykliści to szkodzą i psują i w ogóle. Ale mam teraz świetny pomysł, wydrukuję naklejki. Jestem kulturalnym motocyklistą, adventurystą. I będę wam rozdawał i będziemy jeździć. Zapiszemy się do klubu Adventure. Jak to nazwać, żeby było chwytliwe? Adventurowa kultura, o zobaczcie. Zapiszemy się do klubu i będziemy kolegami z klubu. Wielu z was mnie prosiło, żebym dał kontakt do siebie albo żebyśmy się gdzieś razem przejechali, bo jesteście z okolicy. Powiem wam, że chętnie, ale ja cały czas nagrywam materiały na kanał. Wy możecie sobie nie zdawać sprawy, ale niestety takie nagrywanie jest dosyć upierdliwe, jeśli chodzi o jazdę, bo to są przystanki, zatrzymywanie się, kręcenie, tu jakieś poprawki, niepoprawki. Także na dłuższą metę bylibyście tym zmęczeni, ale na 1000 subskrybentów jak uzbieram, to zrobimy jakąś ustawkę, że jedną z tych moich tras, które są na YouTubie, przejedziemy normalnie wszyscy razem wspólnie, ci co są chętni do mnie dołączyć i zrobimy taki fajny evencik. Do 1000 jeszcze długa droga co prawda, ale ja też jeszcze dużo mam w głowie pomysłów na różne materiały, więc nie chcę troszkę blokować sobie czasu chwilowo na jazdę z wami. A te moje trasy kolejne, nowe, są nieobjeżdżone jeszcze przeze mnie. Też nie chcę was ładować w jakieś krzaki i tarapaty, tak jak ja ostatnio z konikami, więc słyszę was, czytam te komentarze. Natomiast dajcie mi chwilkę, dobijmy do tych 1000, do tego 1000 subskrypcji i zorganizujemy jakiś evencik. Z Warszawy do Łodzi, a dwójką zajęłoby nam z 1,5 godzinki. A moją trasą, znaczy no nie moją, ale tetowską, jesteśmy teraz nad trasą A1, północ-południe, autostrada. Zajęło nam to, kochani, 8 godzin. Ludzie sobie jadą, wiecie, na wczasy, nad morze. Mijają ten most pewnie milion razy. Każdy z was pewnie jadąc za jedynką mija ten mostek. A to nawet nie wiecie, że to jest trasa TET. Tędy prowadzi. I widzicie, autostrada jedzie. Za bardzo nic nie widać z tych autostrad. To tu patrzcie, jakie ładne widoczki. Jakie piękne mamy tereny w Polsce.
Większość się skupia na miastach i tak postrzega właśnie Polskę. Tu to co widać z dróg asfaltowych, natomiast zobaczcie, jakie fajne tereny można zobaczyć zjeżdżając z asfaltu. Ale ten sprzęt się świetnie spisuje, naprawdę ten silniczek jest, no odpukać oczywiście, ale tak niezawodny. I ja go tylko wkręcam na obroty i te dwa gary pięknie pracują. Oponki tył 32 stopnie, przód 27. I tu zaraz robimy ostry skręt. Moi drodzy, widzicie gdzie? Tu. Tu. O, proszę. Dobra. My to nagrywamy w ogóle? Czy ja mówię sam do siebie? Nagrywamy. Gicio. Dzisiaj w większości jedziemy przez pola. Takich lasków jest nie za wiele. Ale ładne przestrzenie. Czasem nie patrzę na mapę jak powinienem. Po prostu jadę tak jak mnie prowadzi droga, bo są takie fajne. Później się okazuje, że pojechałem, minąłem jakiś skręt, więc prowizorycznie od czasu do czasu trzeba sobie luknąć. Myślę, że zbliżamy się do okolicy wysokości Łęczycy. Mamy godzinę 16 bodajże. Nie no, opony robią tak kolosalną różnicę. Pamiętam jak wjeżdżałem z taką obawą w jakikolwiek piach rok temu na STR-kach. Natomiast tutaj widzę ten piach, czuję, że ten motocykl tańczy pod spodem. Ale no to wszystko jest przewidywalne. Niesamowita różnica, naprawdę. Widzicie, o to chodziło. Jadą Państwo na rowerkach, zwolnijmy im, nie zakłuszmy. I od razu. Nie będzie hejtu, jakbym im przemknął 5 dych na godzinę, zakurzył, to oni by już nas nie lubili. Czy ja dobrze widzę? Czy ja dobrze widzę te piachy? O kurna. Dobra. Dobra, elegancko, ale były srogie. A miałem, wiecie, pomysł w głowie, już drona wyciągać chciałem. Z dronem byśmy tego nie objechali. No tam jakaś chałupka z zawalonym dachem. Patrz, jak natura zawsze znajdzie finds the way, jak to się mówi, żeby się odbudować. To jest fajny, długi odcinek, super drogi. Praktycznie cały czas urozmaicone szutry, pola, lasy, piachy, łąki. Dziury, nie dziury. Ekstra, to mi się podoba. Zarąbista traska. No cześć psinku, kochany. Ale mi ciepło w nogi, mam ochraniacze na kolanach, ale mi grzeją skubańcy. O proszę koledzy. Siema. Cześć. Koledzy rejestrację mają, nie wiadomo skąd, ale proszę, byli. Tu jedziemy? Czy źle?
Mega źle. Widzicie? I już zawracamy. Tam były ślady też od innych motocykli od zawracania. Kurna, ja już nie wiem, gdzie mam jechać teraz. Tu jest ten asfalt, to nie tu. Czyli tu. I tu. I tu powinniśmy być na trasie. Ale ukryta ścieżka. Myślę, że dużo osób popełnia ten błąd. Tak niejednoznacznie to na mapie wygląda niestety. Kolejna sprawa, to fajnie się spotkać z kolegami na trasie, ale zawsze musimy mieć świadomość, że mimo, że oni jadą mega rzadko z naprzeciwka, to jadą. Dlatego trzymamy się tej prawej strony i wiecie, metoda ograniczonego zaufania, bo jakby nam ktoś wypadł taki drugi jak ja na zakręcie i byśmy się spotkali, to by było bardzo niefajne. Chłopaki zostawili trochę kolejn, ale damy radę. No, pan traktor. Super. Dziękuję. Ładnie tu nam tańcuje wszystko, ale jest gicio, fajnie. Satysfakcjonujące teraz muszę powiedzieć, teraz za popiochu, naprawdę. Ale ładnie pole tutaj usypane, kopczyki. Tu jedzie pan traktor. Jakoś się z nim tu zaraz miniemy, coś wymyślimy. O, proszę. Nie. A widzisz, że to jest prywatna droga? Słucham? Widzisz, że to jest prywatna droga? Nie było znaków żadnych, że prywatna. A chcesz, żeby były? Jak nie... Gdzie ta droga jest? To jest moja własna łąka i ja sobie tą drogę prywatną zrobiłem. Dotąd, szanowny panie, Staś, nie będziemy się bili. Dotąd jest gminna. Aha, To i tam do tamtej drogi jest prywatna. okej. Także... Przeszkadza panu. Co? Przeszkadza panu, że tu... O to chodzi. Słuchaj ta, jak przejedzie ta, to przejedzie ta delikatnie. Bo jeden, nie wiem który, czy pan... A często jeżdżą tutaj? Kurwa, wie pan co? A skąd pan tu jest? Ja z Warszawy. A z Warszawy. Ja wiem, bo my mówią, bo tu na nawigacji pokazuje, ale to jest mój prywatny grunt. Bo wie pan, Ta łąka i ta łąka. Jak panu przeszkadza, to ja mogę tam napisać na tej grupie, żeby tą drogę nie prowadzili tą drogą, nie? No, Jakby pan nie chciał. Mówię, że jeździ, wie pan co, jak jest sucho i albo tak, jak tu tego wira zrobić, który i tak, i wie pan no co, O. albo tam bez łąkę prosto.
przejedzie ta, bo droga będzie i noc nie będzie, tylko jechać mądrze. Rozumie o co chodzi. Dobra. No, to odtąd ta droga tamta to jest gminno, ale to i ten most mój i tam jak tego, to ja, tam jeszcze mnie sąsiad puszczał, że także wyjeździ ta, że jeszcze, bo nie czyli i do tamtej asfaltówki to jest moja własna droga. Okej. Także widzisz. Dobra. Ja na spokojnie dużo, tak dziennie i codziennie jak coś jest? Dzisiaj to nie widziałem, ja nie zawsze jestem tego, ale przewidzi pan, zobacz, patrz, jakiś jechał, bo tu... Ślady są, no. No, Ślady są. no widzisz. No, my na pewno nie chcemy bo już trawa była tako i na skos, bez trawy. Także to nie jest żadna gminna droga. Dobra. A skąd wy tą drogę mota naniesioną na mapach, to No tak pokazuje, nie? Ale to... słuchaj, pokazuję, bo ja tą łąkę i tą łąkę, to wszystko wykupiłem. Prywatnie mostce zrobiłem na drodze, żebym na pola mógł blisko jeździć. Okej. Także wiesz, no. Nie to, że ja cię cofnę, że tego. Jechać, ale mądrze. I powiedzieć na grupie, żeby jeździć, ale mądrze. Dobra. Bo jak to mówią, droga... Ja tu zaznaczę sobie, zrobię sobie zdjęcie, gdzie, w którym to jest miejscu, żebym wiedział, żebym im pokazał później. Powiem, że spotkałem sympatycznego pana, ale żeby tutaj, Jednemu mówiłem. żeby tutaj nie gnać. Tam. Już jednemu mówiłem i pytam się, to puści. Mi jedź, człowieku, tylko jedź mądrze. Dobra. Wiesz, te wszystkie drogi tam, co to są gminne, to sobie jeździ, to do tego nie mam nic. A tutaj kojarzy pan ta droga? Bo możemy puścić tą drogę gdzieś indziej, nie? Czyli zamiast jechać tędy tu, to tutaj ta droga taka, to jest jakiś las chyba, nie? To gminna będzie? Nie wiadomo. To jest gminne, słuchaj, bo To możemy jedziesz bez czekaj. To możemy zamiast puścić tu panem, Ale to nie o to chodzi, gdzie ja jestem. a, bo my jesteśmy tu. No, tu, słuchaj, A, bo to nie ma tego mostu. nie ma tematu, to widzisz. Bo to chodzi o ten most, rozumiem. Zauważyłeś, że, czekaj, gdzie to jest? Teraz gdzie ta kropka jesteśmy, tak? Aha, No, i tu jest widzisz, rów idzie, nie? O, tu do rzeka płynie, to ta Tak. niebieskie rzeka. I tu widzisz, żadnej drogi nie ma, to jest tylko moja, bo satelity po prostu złapały. Najprawdopodobniej, bo tak, bo tak to nie ma którędy przejechać tej rzeczki, to by trzeba było tam przez ten naokoło. Nie ma. I słuchaj, ja tylko wam informuję, bo jak zacznie tam mi się szkodzić, to zaprzestać, że nie ta jeździć i koniec. No. Dobra, ja tam dam znać. Jak ktoś pojedzie mądrze, droga będzie i noc nie będzie. Ale jeśli ktoś kurwa będzie, Nie, no rozumiem, to ktoś też jest, będzie mnie zdenerwuje albo po łąkach, po tym, pewnie. to wie pan. No, dobra. Ja rozumiem, przekażę dalej. To jest jeszcze tu, bo tu ja to wykupiłem 3 działki i w jednej działce, w środku działki jest droga. A że jeszcze te koleje zrobiłem, tu i kamieni nawiezione z tego, bo to jest moje prywatne, nie? No jedzie się elegancko, trzeba przyznać. Tak, no. Dobra, jadę. Także wie pan. Przekażę. Ale z Warszawy? Sam Warszawy czy? Z taką okolice Piaseczna. O, to z druga strona. A jadę tam z góry, z Zawyszogrodu jeszcze, tak naokoło trochę. Od 8 rano dzisiaj. Do Poddębic. A i co w Kuzębicach? Tata. Co? Tata mój. Tam mam nocleg u taty. A, oj. I później do dołu, jutro będę jechał dołem do Radomia i z powrotem do domu. No i to który ty? Przez Rawę Mazowiecką. O kur... No, naokoło trochę. Szukota wrazy. Szukamy, bo to jeździmy takimi drogami tylko poza asfaltem, nie? Więc, To nie są tanie rzeczy. no, Czy taki motor to też trochę kosztuje? trochę kosztuje się to ubrać, przygotować, ale takie hobby, no, takie hobby. Panie, tutaj to takie, że i OP, o polskie numery jeżdżą i... To z zagranicy też jeżdżą. Co? Z zagranicy też tu przyjeżdżają na tą drogę. Także mówię, że tak, jak możesz ich poinformować. Dobra. No, Dzięki wielkie, dzięki za wyrozumiałość. słuchaj, ja też jestem kierowcą, ja na bronisze jeżdżę, to wiesz, ja ciężarówką jeżdżę, wszystkim, ale to jest moja prywatna. Ja wiem. Trzeba szanować się wzajemnie. Dobra. Dzięki wielkie. Wiesz, nie po to ja tutaj
haruje 24 na dobę, żeby kurwa ktoś sobie to psuł, no nie? Ja wiem, pewnie. A nieraz tutaj, zauważyłeś tutaj to specjalnie pod do gazu, to są mocne motory i ten pioch wyrywa, i ten pioch wyrywa. No dobra, jadę, dzięki wielkie. O, widzicie, jaką mieliśmy teraz interakcję z panem. Aż mi się mapa przestawiła, kurna, jak ja mam to teraz naprawić. A, tu jest ten mostek tego pana, co mówił. Dobra, teraz mam stresa, żeby mu tutaj za mocno nie przykurzyć, kurde.